razem to ja jestem czołówką, ponieważ Mikołaj jak zwykle miał narysować miliony rysunków, z których to miało powstać miliony animacji, które to miliony animacji mieliśmy przejrzeć i wybrać najlepszą, ale oczywiście życie jest zaskakujące, dlatego nie kręć tego. Ale nie kręć tego. A jakby na kręciu nie byłoby źle. Cześć, witamy Was wszystkich. Znowu witamy, przecież to ten sam odcinek. To już drugi odcinek, o Jezu, ale ten czas sapie... Cześć, witamy Was wszystkich w drugim odcinku Nie kręć tego. Znajdujemy się znowu w studio Unique Sound, ale bez sound jak zwykle. Nic się nie zmieniło. W tym odcinku chcielibyśmy przedstawić dwóch z nowych muzyków Percivala. No ale no, pierwsze co mi przychodzi do głowy to cześć, jestem Marcin, a to brzmi słabo. Cześć, jestem Adam. Nie no. Woliliśmy im grać w naszym zespole, ponieważ takich ludzi potrzebujemy. Takich ludzi szukamy. Ja się cykam trochę, no ja nie umiem tak przed kamerą. To oko jest straszne. Witamy nowych dwóch muzyków i w sumie nigdy nie witaliśmy muzyka, który już jest stary, ale nie miał swojego przywitania, a niech mu będzie Marcin, pseudonim Gubiący Kable, Frąckowiak. Ale nie! Frącek ma nawet kabel do stroika. O nie. O nie, może cofam to, co cofnąłem wcześniej, cofam to, nie przedstawiamy nowego Frącka, tylko ścieżynka i kłosinka. Cześć, jestem Marcin, a gram w perkusji na Percivalu już od jakiegoś tygodnia. Siemanko, jestem Adam. Jestem na stałe sesyjnym muzykiem w Percivalu. Sorry, że tak wyliczam, ale jestem basistą. Znamy się z Percivalem dzięki wspólnym koncertom, które razem graliśmy, to znaczy ja grałem na perkusji, dalej gram, przepraszam, na perkusji w zespole Hellrot, no i tam przez ostatnie parę lat widywaliśmy się na koncertach. I czasami razem z resztą członków Hellrota już koncertowo udzielaliśmy się w Percivalu, co wychodziło lepiej lub gorzej. Nigdy nie wyobrażałem sobie tego, zarówno ja, jak i właśnie nasz nowy perkusista, że znajdziemy się w tego typu kapeli, którą na początku swojej jakby kariery folk metalowej, patrząc spod sceny, po prostu podziwialiśmy za profesjonalizm i za to, jaka energia idzie ze sceny i jak to w ogóle wygląda. Jest to przede wszystkim dla mnie wielkie wyzwanie, ponieważ nie spodziewałem się, że nowa odsłona Percivala będzie aż tak ciężka. Nigdy wcześniej nie grałem aż tak ciężkiej, szybkiej tak naprawdę muzyki metalowej, więc dla mnie to jest wielkie wyzwanie, ponieważ muszę, wiadomo, troszkę podbudować swój warsztat, aby sprostać tutaj oczekiwaniom kolegów oraz koleżanek z zespołu. Słuchajcie, jesteśmy w trakcie montażu i właśnie się okazało, że zapomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy. Nie nagraliśmy zapowiedzi utworu, który w tym odcinku będziecie mogli zobaczyć. A będzie to Okrutna Pomsta. I dlaczego ten numer? Dlatego, że jest to numer, który znacie i wy, i my oraz, jak się okazuje, nasi nowi muzycy, czyli basista i perkusista, znają go też bardzo dobrze i dlatego właśnie ten numer postanowiliśmy zagrać. Ale zanim obejrzycie Okrutną Pomstę, zapraszam Was do obejrzenia paru fragmentów z powstawania tego obrazu właśnie i dźwięku. Dzień dobry, Dzień dobry. wita Was Szkur i Krowa. Mu. No wiesz, w naszym przypadku to jednak krowa. Włosy brudne. To kręcisz pewnie jeszcze wszystko. To jest talerz zepsuty, kupiłem już taki z dziurami. I co teraz robisz? Powiedz, Marcin. Światlam, żeby było widać wasze piękne gęby. Ale będą wszystko światło od tyłu, więc i tak nie będzie widać. Co robię teraz? Teraz marnuję pieniądze. Jakie masz podejście do grania w Percivalu? Bo teraz wszystko jest niebieskie. To Frącek będzie wyglądał jak smer. Mikołaj wokal,
Kasia, wokal. Sprawdźcie wokale, czy słyszycie? Raz, O, teraz słyszę. Nastała. Spoko. Nie wiem, czy jesteś ostry. Przecież nikt się nie może dowiedzieć, co tu będziemy robić. Oprócz picia wody mineralnej, całkiem dobre pączki tu są. Z jedno. O, pączki. Pączki, tak. Dobra, to koniec. By. Dziki. Dziki, wspaniałe zwierzęta. Dziki Tour, czyli trasa, którą odbyliśmy jakiś czas temu. Dziki Tour był trasą, którą chcieliśmy promować i właściwie promowaliśmy najnowszą płytę, która jak zwykle w tradycji Percivala jeszcze się nie dość, że nie ukazała, to jeszcze na etapie trasy nawet nie rozpoczęliśmy pracy nad nią. W ogóle jej nie było, nie istniała, ale już była trasa. Trasa Dziki Tour była wyjątkowa z tego względu, że Mieliśmy tak, człowieka wokalistę, Misiek, a właściwie jak on ma, Michał? No właśnie, nikt nie wie jak ma na imię. Mówimy na niego Miśko, świetnie się wydziera na scenie, świetnie wygląda, dlatego go wzięliśmy, bo jest profesjonalnym wokalistą, wydzierającym się. człowieka basistę, Z Kłoskiem, który gościnnie wystąpił u nas na basie, a jak się okazało teraz już całkiem przeszedł do naszej drużyny i również na nowej płycie też będziecie mogli go usłyszeć. człowieka Mamonia, który niestety pod koniec trasy nas opuścił, to znaczy wraz z ostatnim koncertem powiedział, że odchodzi, aby zająć się rodziną. To była taka pożegnalna trasa i na pewno przez to zapamiętamy ją też. A miejsce po nim zapełniliśmy człowiekiem perkusją. No, musieliśmy znaleźć sobie nowego perkusistę i jak się okazało, czekał tuż za rogiem. I jest to Marcin Ścierański, Ściera, na niego mówimy, lub szmatyczka, szmatyczko na patyczku, a raczej szmatyczka z patyczkami dwoma. Świetny perkusista, świetny człowiek i on także udziela się na naszej nowej płycie. Przygotowaliśmy specjalną scenografię. Jak zwykle każdą trasę traktujemy indywidualnie i chcemy się przygotować zawsze dobrze i fajnie, żeby to wyglądało dobrze. Były wspaniałe światła, za które odpowiedzialny był niejaki gaśnik, zwany Dawidem czasami. Trasę nagłaśniał znany już Wam z poprzedniego odcinka, a teraz wchodzę ja cały na czarno, Daniel Ziółek. Trasa była jeszcze pod jednym względem wyjątkowa, jak to powiedział kolega z jednej zaprzyjaźnionej kapeli. Wzmacniaczy też się pozbyliście? Tak, albowiem całą trasę zagraliśmy na wirtualnych wzmacniaczach. Ja osobiście grałem z urządzenia, które regularnie jest wyśmiewane przez wszystkich. Znalazłem w końcu zastosowanie dla produktów firmy na A. Można na nich grać koncerty.
teraz właśnie kupiliśmy sobie kable i te kable kupiliśmy sobie taniej w zamian za reklamę, w związku z czym chciałbym się pochwalić tymi kablami. Nie, no ale co ja mogę o nich powiedzieć, że Frącek je zgubił na dzień dobry, a potem... No i szukaliśmy, ale się odnalazły, więc wspaniale, dlatego teraz Mikołaj może o nich opowiedzieć troszeczkę. Teraz tutaj zrobimy cięcie. Właściwie to mnie słychać i widać, to... To nie jest pizza. Tara, a nie. Tak nam ładnie zapakowali, proszę bardzo. Kabelki się nazywają mogami. Dostaliśmy je z takimi termokurczami, na których jest logo zespołu Percival. Bardzo to jest fajna rzecz i kupując kable możecie sobie też te termokurcze załatwić. Producent zapewnia, że one brzmią cieplej niż inne, więc akurat w sam raz na początek wspaniałej wiosny, która nas ogarnia. Ale też producent pisze, że są lutowane specjalnym bezołowiowym lutem, taką cyną bez ołowiu, więc są bardzo eko, jedzą jarmuż i piją sojowe latte. Bardzo polecamy. I co, my osobiście przetestowaliśmy w studio, że zdecydowanie mniej szumią niż kable konkurencyjnych firm. Za to mój głos nie. Za krótkie ręce, ponieważ chcemy być bardzo trendy i modni i w ogóle jazzy. To jest stare słowo, nie mogę takich mówić. W każdym razie ja już jestem bezglutenowy teraz i uczę się pić mleko sojowe. Ćwiczymy to cały czas i żeby być właśnie tak modni bardzo, to założyliśmy sobie profil na Patronite. Chyba tak się wymawia, nie wiem, bo jeszcze tego się nie nauczyliśmy, bo na razie straciłem dużo czasu na to mleko sojowe. W każdym razie założyliśmy tam profil, żebyście mogli nas wspierać, po to, żeby było nas stać na nowego iPhone'a 11 bez wyświetlacza i bez żadnych przycisków i bez żadnych wejść i wyjść. A jak coś zostanie, to przeznaczymy to na nie kręć tego, żeby odcinki były lepsze. No i zastanawiamy się, ale to jest jeszcze w fazie testów, czy zapłacić Sommerowi za to, że nas kręci. Na przykład teraz. Mamy nową stronę na Facebooku, specjalnie dla Nie Kręć Tego stworzyliśmy stronę, więc możecie się tam polubiać ją, czy co tam się robi i będziemy starać się tam wrzucać newsy a propos tylko i wyłącznie Nie Kręć Tego. Ale poza nową stroną, która jest całkiem nowa, to mamy też całkiem starą grupę, na którą też zapraszamy, bo tam możecie sami pisać, co Wam ślina na język przyniesie. Tam już zresztą jest parę takich kwiatków, które wypisują różne ciekawostki, które niekoniecznie są ciekawe. Niektórzy się tam na przykład też wyrzucają z roli administratorów, więc jeżeli ktoś by chciał zostać administratorem, to zapraszamy. Pozdrawiamy wyrzucających się samemu. Słuchajcie, ponieważ jak już mówiłem wcześniej, właśnie w poprzednim odcinku jest taka tradycja nowa świecka powstała, że ja rysuję, a Wy to potem w jakiś sposób zdobywacie. To zdobywanie na pewno będzie miało związek z tym Patronite, o którym mówiłem wcześniej, albo później, zależy gdzie to wstawi Marcin. No to narysowałem teraz też dla Was rysunek, a ponieważ cały odcinek jest sponsorowany Marcinem Ścierańskim, człowiekiem perkusją, więc chciałem Wam pokazać Marcin Ścierański. Ten rysunek będzie do zdobycia w sposób, który opiszemy na dole albo gdzieś indziej. Będziecie mogli sobie zawiesić ścierę na ścianie. W poprzednim odcinku powiedziałem, że 6., 16. i 66. komentarz jest w specjalny sposób gratyfikowany podwójną wejściówką na koncerty Wild Hunt Live. I te osoby, które te komentarze napisały, zostały wymienione na dole w opisie.
Także zapraszam je do napisania na nasz fanpage na Facebooku i tam się skontaktujemy, żeby te przejściówki, żeby te przejściówki na Wild Hunta odebrać. Przy okazji stwierdziliśmy, że jest trochę łatwy, więc utrudnimy Wam zadanie i teraz będzie promowany będzie komentarz numer 111. Autor komentarza 111 dostanie od nas koszulkę, tą oto, i tu wchodzi Kasia cała na Folkę Mall. I tą właśnie koszulkę dostanie osoba, która napisze 111 komentarz, tylko bez oszukiwania mi tu. Jak tam zobaczymy, że ktoś coś kręci, na przykład po literce wpisuje jeden komentarz, no to nie uznajemy tego. Będziemy liczyć omijając te osoby. No i najlepiej, żebyście napisali coś ciekawego, bo my to potem tu pokazujemy i bez sensu, jak tam są jakieś głupoty, na przykład, że nie podoba Wam się, jak zagraliśmy. To mamy. Dobra, to mamy Ale to. tam jest dużo przestrzeni, Mikołaj, opowiedz nam o tej karykaturze, ponieważ ja widzę tam dużo przestrzeni po prawej Tego nie było w stronie. scenariuszu. I teraz opowiedz nam troszkę, co ma to symbolizować. Jak komuś to przeszkadza, to mogę to zarysować. Albo jest Żaden miejsce dla problem. własnej tutaj twórczości, każdy może sobie tam... Tak, ja narysować. jestem z tych artystów, którzy się nie obrażą, jak mu pomarzecie rysunek, ale pamiętajcie, że znam Wasze IP.